Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek zaczynał recenzować hulajnogę elektryczną, zaczynając od tego, że za krótka stopka jest w G2. Tak, słuchajcie, dzisiaj Kukirin G2, hulajnoga, którą wyczekiwaliście na moim kanale już dosyć długo, tym bardziej, że podsycałem te emocje, wrzucając kolejne odcinki na mój drugi kanał Geek Simon, gdzie zrobiłem unboxing tej hulajnogi, później speed test, później jazdę po mieście. No i słuchajcie, dograłem jeszcze sobie test zasięgu, chcę to spiąć dzisiaj w tym odcinku, pokazać Wam, o co chodzi z tym Kukirinem G2, czy warto go w ogóle kupić. Jeszcze raz mogę sobie go porównać do G4, no bo w zasadzie ta hulajnoga wyglądem przypomina, że to jest po prostu to samo, tylko w trochę mniejszym wydaniu. G2, G4. Widzicie, że są mega podobne? No mega podobne, wszystko po prostu się zgadza. To jest brat i siostra, albo po prostu bardziej może ojciec i syn, no bo ta jest jednak trochę większa G4 niż G2, więc może takie porównanie byłoby po prostu lepsze. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o górę, to ja już to pokazywałem, ale mamy te same liczniki, te same kierownice, generalnie górę mamy dokładnie taką samą w obydwu hulajnogach. Deki są bardzo podobne, natomiast w G2 jest troszeczkę oczywiście węższy. No i oryginalnie obydwie nie mają błotników z przodu, ja sobie tam oczywiście dorobiłem swój. Natomiast no, różne są pojemności baterii, więc na G4 na pewno pojedziecie dalej niż na tej, ale to się zaraz przekonacie. No i G4 jest oczywiście dużo szybsza, G2 jest trochę wolniejsza, nie jest taka dużo znowu wolniejsza, ale wolniejsza jednak mimo wszystko. No i często mnie pytacie oczywiście, którą hulajnogę lepiej wybrać, czy tą G2, czy tą G4, a może jeszcze jakiegoś innego G2 Maxa, czy G2 Pro, i tych pytań jest tysiące. Natomiast zastanówcie się, do czego Wam ta hulajnoga jest zawsze potrzebna. Czy chcecie jeździć w terenie, to wtedy dwunapędową, czy chcecie jeździć raczej nie w terenie, to wtedy spoko jednonapędowa się sprawdzi. No i czy musicie tą hulajnogę gdzieś tam chować do garażu, wnosić gdzieś tam na piętro i tak dalej, po prostu takie codzienne użytkowanie, bo jeśli musicie ją składać, wnosić i tak dalej, to zawsze wybierzcie hulajnogę po prostu lżejszą, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Często pytacie w komentarzach, jak odblokować Kukirina G2, G3 i G4, a te hulajnogi mają dokładnie te same sterowniki albo liczniki, więc obsługa ich jest taka sama. Jeśli tutaj wyświetla Wam się taka biała kropeczka, oznacza to, że Wasza hulajnoga nie pojedzie więcej niż 25 km na godzinę, bo jest po prostu zablokowana, więc żeby zdjąć tą blokadę, naprawdę robi się to w genialny sposób, bardzo szybki. Zobaczcie, wystarczy sobie nacisnąć klamkę hamulca, przytrzymać i nacisnąć 4 razy przycisk zasilania. Raz, 2, 3, 4. Puszczamy klamkę, znika kropeczka i w tym momencie Wasza hulajnoga jest odblokowana. Możecie jeździć nią z maksymalną prędkością. Oczywiście ta prędkość uzależniona jest od Waszej wagi. Do dyspozycji oczywiście są 3 biegi, Mode Eco, później dwukrotnie naciskamy przycisk zasilania, zmieniamy sobie tryb Sport, tam pojedzie troszeczkę więcej, i tryb Race, w którym uzyskacie tą najszybszą, maksymalną prędkość. I teraz taki kolejny tip. Jeśli przytrzymacie przycisk Set, to zobaczcie, włączyła się taka ikonka i ona oznacza, że teraz jest włączony tak zwany zero start, czyli możecie ruszyć hulajnogą bez odepchnięcia się. Także to też jest rzecz, o którą często pytacie. Natomiast jeśli naciśniecie raz ten przycisk set, to zmieniacie sobie z kilometrów na mile. Dobra, ustawmy sobie kilometry. I teraz tak, przycisk Mode, który możecie sobie również zmieniać biegi dotykowo. No raczej się tego nie używa. Natomiast gdy przytrzymacie przycisk Mode, pojawia nam się tutaj taki licznik, który oznacza, że hulajnoga jest w trybie tempomatu, więc jeśli przytrzymacie trochę manetkę gazu przez kilka sekund, to ona po prostu zapamięta tą prędkość i będziecie sobie jechać na tempomacie. Ja uwielbiam, słuchajcie, tą manetkę gazu, jest to genialne rozwiązanie, możecie sobie zarówno dodawać gazu kciukiem, jak i całą po prostu dłonią, całym nadgarstkiem, także to jest super sprawa i nie spotkacie tego w żadnej innej hulajnodze, tylko właśnie w G2, G3 i w G4, także to jest mistrzostwo, to jest racing. Ten model, tak samo jak poprzednie, pochodzi ze sklepu geekbuying.pl i możecie sobie go kupić 6% taniej z kodem rabatowym okiemdrona6, a link znajdziecie w opisie filmu. Zacznijmy może od opon, które są 10-calowe i mają taki, powiedzmy, wielosezonowy bieżnik, ni to szosówka, ni to terenowa. Całkiem ciekawa oponka, myślę, że może się sprawdzić w sumie na każdą porę roku. Druga sprawa to silnik. Oczywiście w tylnym kole, tak samo jak u poprzedników, tutaj mamy
800W silnik napędzany 48V baterią o pojemności 15 Ah, czyli podobnie w sumie jak w G2 Pro. Z tyłu hamulec tarczowy i z przodu również hamulec tarczowy zaciągany linką, nie ma tutaj żadnych bębnów. Jeśli chodzi o zawieszenie, to tak jak widać mamy sprężynkę zarówno z przodu z regulacją, jak i z tyłu również z regulacją. Jest to dosyć solidna sprężyna, nie wiem z którego modelu ona może pochodzić, ale jest, powiem szczerze, miększa niż w G2 Pro i w G2 Maxie, którego ostatnio testowałem. Zdecydowanie czuć jakby taką lepszą sprężystość. Zobaczcie jaka sprężystość, mega, naprawdę. Ta hulajnoga jest najwyższa ze wszystkich tych pozostałych hulajnóg serii G2, nawet słuchajcie, nawet od G2 Mastera. Z lewej strony mamy klakson, kierunkowskazy. Kierunkowskazy są po prostu tutaj wbudowane w lampę, to po pierwsze, a po drugie w tylną tą czerwoną lampkę stopu świeci jej jeden koniec, tak samo dokładnie jak w G4. No i generalnie ta lampa sprawia, że ten sprzęt wygląda po prostu jak jakiś taki racingowy. Zobaczcie, wszędzie te szachownice są, także no wygląda kozacko. Nie ma tutaj żadnej regulacji kierownicy, jeśli chodzi o wysokość, natomiast system składania sztycy jest taki sam jak w G4. Wystarczy sobie tutaj nacisnąć, pociągnąć i sztyca jest złożona, także to jest najszybszy i najwygodniejszy system składania sztyc. Generalnie mi się podoba najbardziej. Tradycyjnie muszę sobie narysować linię startową. Jest profesjonalna linia startowa z napisem Kukirin. No to co? Startujemy. Kukirin G2. 3, 2, 1, poszła! 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 48 z powrotem, 49, tak się waha. Jest 50, mrugnęło 50. 50 na godzinę VMAX Kukirina G2. Dobra, sprawdźmy ile G2 ma zasięgu. Będę jechał standardowo z prędkością 25 km. Zaraz sobie ustawię tempomat. Bateria jest naładowana na fulla. Licznik początkowy 23 km. Lecimy. Wbijam sobie mój ulubiony skrót, czyli po takiej drodze kamienistej, szutrowej. Nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że jest po prostu wygodnie. Tu zawieszenie fajnie wybiera, natomiast od czasu do czasu też tutaj słychać takie delikatne stuknięcia z zawieszenia, więc jest to trochę irytujące, ale czy to może przekreślić zakup tej hulajnogi? No nie sądzę. Ja bym nie brał tego aż tak pod uwagę. Zresztą można sobie z tym jakoś poradzić. Mam takie wrażenie, że ta hulajnoga na tych szosowych oponach może pokonać niezły dystans na tej baterii, no ale nie chciałbym tutaj uprzedzać faktów. Z G4 poszło ładnie. Jak będzie z G2, zobaczymy. 10 km za mną, jedna kreska stanu baterii ubyła. Zobaczymy, ile ta hulajnoga jest w stanie przejechać i czy to będzie rekordowy wynik, tak jak w przypadku G4. Te opony szosowe, takie trochę wielosezonowe bym powiedział, całkiem dobrze trzymają się tutaj na nawierzchni asfaltowej, także możecie być spokojni o przyczepność. No i jest całkiem przewidywalna. Ten obrazek jest po to, żebyście nie myśleli, że tak super miło i przyjemnie robi się testy zasięgu w listopadzie. To się nazywa poświęcenie dla jakości i wiarygodności testów. Żeby nie było, to jest moja standardowa trasa testów zasięgu hulajnóg elektrycznych. Trochę wieje wiatr, trochę jadę z wiatrem, trochę pod wiatr, ale generalnie będzie to wszystko zbilansowane. No i po 20 km straciliśmy 3 kreski. Jesień piękna. Jedną rzecz muszę przyznać, stoi się na niej naprawdę wysoko, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i słuchajcie, mamy 30 km, 6 kresek stanu baterii, natomiast muszę Wam powiedzieć, że przed chwilą miałem tych kresek tylko 3 do końca, więc podobnie jak G4, ta również troszeczkę świruje tutaj z pokazywaniem tego stanu baterii, więc nie zdziwcie się, jeśli będziecie mieli G2 i będzie Wam pokazywała jakieś takie dziwne rzeczy, bo no widocznie te sterowniki ten typ po prostu tak ma. No jedziemy dalej. Już miałem gadkę układać na temat tego, jak to jestem rozczarowany, że ta hulajnoga ma jednak taki mały zasięg. No i z powrotem jadę i mam prawie pół baterii, także magic. Słuchajcie, chyba rezerwa, 2 czerwone kreski to jest 36 km, także
Chyba faktycznie tą hulajnogą nie zrobi się jakiegoś super wyniku, ale no już poczekajmy do końca. I słuchajcie, mamy 40 km, udało się. Ostatnia czerwona kreseczka została do końca, także za chwilę koniec. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mamy tutaj 70 km. Cały czas się świeci ta ostatnia czerwona kreseczka i te hulajnogi mają to do siebie, że ta kreseczka nigdy nie zniknie. Po prostu hulajnoga osłabła na tyle, że uznałem, że to już jest koniec testu zasięgu, więc od 70 odejmujemy stan początkowy 23, wychodzi 47 km zasięgu Kukirina G2. Uważam, że to jest naprawdę dobry wynik, chociaż liczyłem, że przejedzie się 50 parę, ale jest ok. Jak na hulajnogę za 2000 zł, 47 km zasięgu to jest chyba niezły wynik, jak myślicie? No i zaczynamy miejski test G2, hulajnoga na sprężynach. Na sprężynach trzeba stwierdzić dość giętkich, miękkich, więc nie ma tutaj opcji, żeby było Wam po prostu niewygodnie. Nawet taki większy bruk, tak jak teraz, nie robi tutaj żadnego wrażenia, jest po prostu gładko, chociaż powiem szczerze, mam takie troszeczkę wrażenie, że chyba na tym G2 Pro i na G2 Maxie było jakby, nie wiem, bardziej gładko, ale tak minimalnie. Kurczę, słuchajcie, to jest motocross i to taki maksymalny. Słuchajcie, jednak to, że ta hulajnoga jest dosyć wysoka, sprawia, że no akurat odczucia podczas jazdy na takich schodkach jak te, to są na tej hulajce po prostu takie, jakby to była jakaś pestka w ogóle, jakby to było nic. A i muszę Wam powiedzieć, że na takich większych nierównościach jak teraz, akurat wydaje mi się, że jest lepiej. Po prostu na tych drobniejszych jakoś tak bardziej było czuć wibracje, natomiast na większych kostkach górkowych lepiej wybiera jednak to zawieszenie, dlatego że jest po prostu trochę bardziej sprężyste, trochę bardziej miększe. Kurde, ona jest miękka, spoko, wszystko fajnie, czuć tą miękkość, czuć tą sprężystość, ale jakieś takie dziwne, słuchajcie, telepania słychać przy tych większych kamieniach, większych wybojach i tak dalej, ale to jest tylko dźwięk, bo odczucia są całkiem spoko. Jeszcze sobie przejadę tutaj, bo ostatnio tym G2 Maxem jechałem. Słyszycie to? Słychać takie telepanie od czasu do czasu, nie? No to na pozostałych dwóch hulajnogach nie było tego. Tutaj słychać, ale jest miękko, żeby nie było. Coś tam słychać, ale jest i tak miękko, fajnie. I właśnie przez to, że ta hulajnoga jest wyższa od pozostałych hulajnóg, jeśli chodzi o po prostu zawieszenie tego deku, no to można sobie z takich nierówności większych po prostu przelecieć bez problemu, nie martwiąc się o to, że zahaczymy sobie po prostu dekiem no, o tutaj nie wiem, płytę chodnikową, czy ten po prostu podjazd, czy schody. Jest hopka, lecimy. Zobaczymy, jak będzie. O kurde. Słuchajcie, dobra, jest zarąbiście. Słuchajcie, zawieszenie tej hulajki przy takich większych skokach porównywalne jest do zawieszenia w motocyklu crossowym. Wiem, co mówię, bo jeździłem kilka lat w motocrossie Yamaszkami i YZ-ami, także dobra. Siłą rozpędu by się pewnie wyjechało, ale niestety zboczyłem z traku. Jakbym miał podsumować jakoś tą G2, to powiem tak, to jest naprawdę mały wariat, który super nadaje się do miasta, szczególnie gdy mieszkacie na jakimś osiedlu zapomnianym przez Boga i drogowców i przez wszystkich i nie macie po prostu żadnych ścieżek rowerowych i będziecie musieli sobie jeździć na hulajnodze po schodach, to na tej hulajnodze po prostu będziecie latać nad tymi schodami, a jeśli komuś się to nie spodoba i będziecie musieli uciec na przykład dzielnicowemu, no to te 50 na godzinę naprawdę pomoże Wam to uczynić w 100%. Tyle mam do powiedzenia. Mały, zajebisty wariat. Ten dek mógłby być po prostu trochę dłuższy, bo ja nie lubię trzymać nogi akurat tutaj z tyłu na tej podstawce. Więc jeśli by był troszeczkę dłuższy, no to by była wtedy G4. Siema, siema. Dobra, race mode. No i w zasadzie to już ostatni punkt programu, ten sam co zwykle, czyli droga, w zasadzie ścieżka szutrowa i skatepark. Zawsze muszę zaliczyć, bo tak naprawdę to ja tędy zawsze wracam po prostu sobie do domu, więc jak tu nie zahaczyć na chwilę, podenerwować trochę tych dzieciaczków, że tutaj hulajnogą elektryczną, a oni na analogowych i w ogóle. Uwaga. I standardowo, o kurwa,
O kurwa, to pokazuje, jak ta hulajnoga jest wysoka. No i co powiecie? Spora prędkość, spory zasięg. Na mieście sprawdza się nieźle, pomijając to zawieszenie, które sobie lubi tam postukać czasami. Za 2000 zł. Która hulajnoga ma takie możliwości, jak myślicie? Bo ciężko jest znaleźć model, który ma takie osiągi jak Kukirin G2. Wygląda znakomicie, jeśli chodzi o mój akurat gust, bo mi się podoba bardzo, tak samo jak G4. Wiecie, że G4 to jest moja ulubiona hulajnoga z Kukirina. No, jeszcze G3 Pro to też o tym wiecie, ale tak się stało, że nie mam G3 Pro już, a G4 sobie zostawiłem, bo stwierdziłem, że tej hulajnogi nie sprzedam nigdy, bo ona jest po prostu wyjątkowa. I tak troszeczkę jest z G2 według mnie, bo ta hulajnoga jest wyjątkowa, wiecie pod jakim względem, że jest w miarę lekka, ale jest przy tym szybka, ma niezły zasięg i kosztuje, kurde, śmieszne pieniądze jak dla mnie. Także jeśli miałbym wydać jakąś opinię i doradzić komuś, czy kupić tą hulajnogę, czy nie, to oczywiście powiem, że spoko, możecie sobie ją kupić, będziecie na pewno zadowoleni, ale tutaj w zasadzie którąkolwiek byście nie kupili hulajnogę, to będziecie zadowoleni, bo do tej pory jakoś nie spotkałem się z jakimś takim modelem, który bym totalnie odradzał. No może G3, która, no może nie to, że odradzał, ale po prostu to zawieszenie tak mi tam po prostu totalnie nie pasowało, że no to jest hulajnoga, którą naprawdę zastanówcie się, czy chcecie po prostu mieć taką bardzo twardą hulajnogę. Natomiast G2 miękki, G2 Pro też jest miękki, G2 Max też jest miękki, G4 też jest miękka, G3 Pro też jest miękka, także tutaj macie spory wybór i kurde, już to powiedziałem, nie wiem w którym filmie, że jeśli miałbym wybrać teraz jakąś hulajnogę tak dla siebie, to miałbym naprawdę spory problem, dlatego że Kukirin wypuścił tyle tych modeli wszystkich, że to już po prostu można dostać oczopląsu, po prostu nie wiadomo która, co, jak i tak dalej, więc kierujcie się po prostu jakimiś takimi swoimi pierwszymi wyborami, w sensie, że jak Wam wpadnie w oko taki Kukirin G2, bo Wam się podoba, obejrzycie sobie tylko mój filmik, zobaczycie jakie ma parametry, porównacie sobie, stwierdzicie, ok, takie ma parametry, wolę takie niż tam w G2 Pro na przykład i kupujcie, bo to nie ma na co czekać na hulajnogę, która będzie idealna, do tego właśnie zmierzam. Dlatego, że idealnej hulajnogi to ja jeszcze nie miałem tutaj na testach. Zawsze któraś ma coś, co jest zajebiste i jest, nie powiem jakie. Nie ma ideału. G2 zarąbista jest. Mogę zdecydowanie polecić, tylko musi Wam się po prostu podobać. Za te śmieszne pieniążki warto, bo żadnej marketówy o takich osiągach nie znajdziecie za te pieniądze. Także to tyle w tym odcinku. Jeśli pomogłem Wam cokolwiek, to fajnie, jeśli nie, to będziemy kręcić kolejne odcinki. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, a ja odpalam ją i skorzystam jeszcze z tej manetki. Nie wiem, czy wspominałem, ale przekręca się jak motocykl i się jedzie. O, zero startu nie włączyłem.